Dzień dobry, sobota, start długiego weekendu. Żona mówi: hej, słuchajcie, jutro nic nie robimy. Może wstańmy tak o 11. Wszyscy: dobra, dobra. No i 6:40, ja już z psem śmigam. A zdecydowanie nie jestem pierwszą, ani nie jestem też drugą osobą, która w tym domu dzisiaj wstała. Więc... ale jest spoko, to są wciąż godziny normalne, robocze, więc w sumie ciało, mimo iż umysł mówi, że może pospać dłużej, to ciało w sumie się dostosuje bez problemu. Także zapraszam. Nie wiem, o czym dzisiaj będzie, ale może będzie coś ciekawego, a może nie. Ostatnia osoba, która dzisiaj wstała, udało jej się dotrwać do 8:30 mniej więcej. Wstała chyba w dobrym humorze, bo nam takie śniadanie ogarnęła. Iście amerykańskie, jajko, jakieś mięso, nie wiem co to się mówi, bekon czy boczek, zawsze mi to się mota. No okej, dobra, szczybarek to akurat czysto polski, polskie złoto, polska cebulą słynie, więc mamy takie hybrydowe śniadanie. Dzień zmierza ku końcowi, a tu niecałe 2 minuty nagrane jak do tej pory. Trzeba coś wymyśleć ciekawego. No dobra, to powiem tak. Po śniadaniu i troszkę przed śniadaniem udało mi się pograć na Switchu. Nie grałem chyba od 3 tygodni. I dzisiaj grałem trochę Borderlands 2. Czyli to samo co Borderlands, tylko że więcej, intensywniej. I nawet fajnie się grało. A w międzyczasie zauważyłem, że jest duży update do Warframe. I dowieźli w końcu ten trzeci świat. Tam był świat Warframe. I dorzucali tam otwarte światy, w sumie 4 już. Bo na Ziemi był otwarty świat. Na Wenus był otwarty świat. Na planetoidzie koło Marsa. I 4 to był właśnie ten taki poza czasem, poza przestrzenią. Zupełnie inna historia, zupełnie inne nowe wątki i zupełnie nowe inne mechaniki. I nawet fajnie się w to grało. Chociaż mam wrażenie, że to taki trochę testbed dla tej następnej gry twórców Warframe. Oni teraz tworzą taką grę bardziej w stylu średniowiecznym, fantasy, jakimś takim mistycznym. I tutaj widziałem, że chyba testowali nowe techniki walki, bo to normalny Warframe to skaczesz po ścianach jak małpa, strzelasz, tłuczesz mieczem, młotem, wszystkim naraz. A tutaj była taka walka bardziej 1 na 1, jakieś takie pojedynki, blokowanie, parowanie i takie cuda. Także myślę, że tutaj testują nowe pomysły, co w sumie jest fajnym pomysłem, no bo tam ta gra wyjdzie dopiero za 3 albo za 4 lata pewnie. A tutaj już można sobie zobaczyć nowe pomysły w praktyce. Poza tym jeszcze sprzątanie. Ja okazuje się, coś mi się stało z głową na starość, że zacząłem lubić sprzątać. Jak byłem młodszy, to zdecydowanie nie umiałem sprzątać, nie lubiałem sprzątać, a teraz lubię sprzątać. Natomiast nie lubię sprzątać wszystkiego, pewne rzeczy nie lubię sprzątać. I też dzieje się to tylko, gdy mam dni wolne. Gdy mam dni robocze typowe, to no, nie znajduję czasu, nie znajduję satysfakcji z tego, że sprzątam. Natomiast dni wolne gdzieś tam w środku dnia albo na początku dnia lubię sprzątać. Zresztą w którymś tam vlogu mówiłem o sprzątaniu. Więc dzisiaj też sprzątaliśmy. I zmywarka dzisiaj 3 razy jechała. Ale nie tak, że mieliśmy górę naczyń, która gdzieś tam gniła, tylko że najpierw mieliśmy załadowaną zmywarkę z dnia wcześniejszego, ale zapomnieliśmy ją włączyć. Później wpadły garść zaległych naczyń, a później wpadły naczynia bieżące. Żeby od razu było wszystko czysto na blatach. Daily vlog o zmywarce. No to jest dopiero frajda i radocha. Pozdrawiam subskrybentów, na pewno na to liczyliście. No i trzeci kawałek dzisiejszego dnia, to żeby nie było, wyruszyliśmy na ogród. Bo pogoda dzisiaj rano była ładna, ale później miał padać przez cały dzień deszcz. No i padał przez cały dzień deszcz, ale stwierdziliśmy, że skoro jest ogród, są ubrania, to idziemy i tak czy siak. No i poszliśmy i biegaliśmy jak dzicy po trawie, bawiliśmy się w ganianego. I no fajnie się tak biega po trawie. Trzeba mieć troszkę więcej świadomości swojego ciała, żeby się nie pośliznąć i nie przewrócić gdzieś. I mimo to też się pośliznąłem i przewróciłem, chociaż raczej nie tyle przewróciłem, co bardziej przykucnąłem niespodziewanie. Nieplanowanie, o. Ale nie wynikało to z błota czy z trawy, tylko z deski. Mieliśmy taką deskę, która tam na ścieżce leżała. I nie wiem, po co ona tam była, ta deska, ale ona jest, jak jest mokra, to jest bardzo śliska, więc tam się pośliznąłem.
Poślizgałem się w zasadzie chyba już trzeci raz na tej desce. I dzieci też tam się poślizgiwały na nie, więc żeśmy zagłosowali, że deskę odsuwamy na bok i już wolimy mieć błoto niż deskę. Ale to właśnie wczoraj mówiłem też chyba o upadkach, że to na starość ludzi poniewiera i właśnie dzisiaj sobie to też na własnej skórze uświadomiłem. Ale właśnie, moje ciało zachowało się prawidłowo, głowa też nigdzie nie poleciała w żadne przypadkowe miejsce, więc raczej nie uszkodziłem oczu. Stawy wszystkie wytrzymały, ciało się złożyło, więc elegancko. No i miałem tam też okazję 10 minut coś tam poklikać sobie w FOAM, to sobie na razie poinstalowałem dodatki do Visual Studio Code, które bardzo dobrze współpracują z FOAM, czyli głównie jakieś parsowanie markdownów, wyświetlanie markdownów, wyświetlanie grafów Mermaid i coś z obrazkami, z emoji. Szału nie ma, ale kiedyś trzeba było to zrobić. Także dzisiaj szału nie ma. Zastanawiam się, czy jutro będzie szał. Jutro jest teoretycznie jakiś piknik, więc może wybierzemy się na piknik. Ale może być też tak jak dzisiaj, jeżeli będzie mizerna pogoda, zrezygnujemy z pikniku, to będziemy czerpać z niezaplanowanego i amorficznego czasu wolnego. Czyli niekoniecznie będę miał coś mądrego do pokazania i do powiedzenia, ale na pewno to zrobię. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam Cię na kolejny już jutro. Hej. Mam jakąś zabawkę w ręce, złapałem. Jest chyba snowboard dla lalki. Zawsze można znaleźć przypadkowo jakieś rzeczy. Snowboard dla lalki.